z ich ziem, z ich gospodarstw, z ich domów, a z drugiej strony do generalnego gubernatorstwa, a z drugiej strony są tak zwane wewnętrzne przesiedlenia. Ale żeby Państwo mogli, nasi widzowie, zrozumieć całość, musimy jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Przed wysiedleniami był proces, tak zwana była Intelligenzaktion. Naszą siłą jest nasza szybkość i nasza brutalność. Chingis Khan wymordował miliony kobiet i dzieci z pełną świadomością i radością w sercu, a historia widzi w nim wyłącznie założyciela wielkiego państwa. Jest mi obojętne, co na mój temat stwierdzi słaba zachodnioeuropejska cywilizacja. Wydałem rozkaz i każę rozstrzelać każdego, kto wyrazi choćby słowo krytyki, że celem wojny nie jest osiągnięcie określonej linii, lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika. Wydałem rozkaz moim oddziałom trupich główek, aby na razie tylko na wschodzie, bez żadnej litości i współczucia, wysyłały na śmierć mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. Fragment przemówienia Adolfa Hitlera do 100 najwyższych dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku. Zaraz po zakończeniu kampanii wrześniowej, po zakończeniu działań wojennych, rozpoczął się proces podziału Polski. No, właściwie proces, który moglibyśmy nazwać rozbiorem Polski. W tym rozbiorze brali udział Niemcy i Sowieci, ale nas interesuje kwestia działań okupanta niemieckiego, bo okupant niemiecki na terytorium swojej okupacji, jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął, był to podział Polski. Część Polski została włączona formalnie do Rzeszy, no i stała się częścią Rzeszy, a to była dosyć duża część terytorium polskiego, bo to była Wielkopolska, ale szeroko rozumiana, bo łącznie z Łodzią, to był Górny Śląsk, to było również Pomorze Gdańskie z częścią północną Mazowsza. Tak, to była spora część ziem dawnej Rzeczypospolitej, które weszły bezpośrednio w skład Rzeszy Niemieckiej. One doświadczyły też szczególnie mocno tej polityki terroru, ludobójczego terroru, już właściwie zainicjowanej jesienią 1939 roku. Wielkorządca kraju Warty, czyli Gauleiter Arthur Greiser mówił o tym, że ta ziemia ma być wzorcowym krajem, okręgiem, ale ta wzorcowość polegała również na tak zwanej przebudowie etnicznej. No tak, bo to był główny sens programu Hitlera i niemieckich nazistów. W tym momencie, kiedy te ziemie zostają włączone do Rzeszy, przypomnijmy, to jest październik 1939 roku, jeszcze nie wiadomo było, co będzie z tak zwanym generalnym gubernatorstwem, czyli z tą drugą częścią Polski. Ona w końcu miała jej los w końcu okazał się taki sam jak los tej części przyłączonej do Rzeszy. To znaczy chodziło Niemcom przede wszystkim o, można powiedzieć, zniemczenie tych ziem, zgermanizowanie dokładnie tych ziem. No i ten program, my wielokrotnie tu w naszym cyklu mówiliśmy, na czym polegał program Hitlera na wschodzie. Chodziło o to, żeby wzmocnić tak zwany żywioł niemiecki, rasę
niemiecką, a to, co nie jest rasą niemiecką, nie powinno znajdować. Ci ludzie, którzy nie należą do rasy niemieckiej, nie powinni znaleźć się na tym terytorium. To znaczy, powinni bądź zostać wypędzeni, wysiedleni w owym czasie do generalnej guberni, bądź wymordowani. Tak, jeżeli mowa o tych różnicach między ziemiami wcielonymi bezpośrednio do Niemiec i generalnym gubernatorstwem, to jedna z takich podstawowych różnic, która jednak utrzymywała się mniej więcej do początku tak zwanej akcji Zamość, czyli mówimy tutaj o 1942-1943 roku, no to był fakt, że w generalnym gubernatorstwie aż do początku właśnie tej akcji nie było takich przedsięwzięć, które możemy nazwać masowymi wysiedleniami polskiej ludności. One natomiast rozpoczynają się już jesienią 1939 roku na tych ziemiach wcielonych bezpośrednio do Niemiec i przybierają, tak można powiedzieć, dwojaką postać, bo z jednej strony wypędza się Polaków z ich ziem, z ich gospodarstw, z ich domów, a z drugiej strony do generalnego gubernatorstwa, a z drugiej strony są tak zwane wewnętrzne przesiedlenia. Ale żeby Państwo mogli, nasi widzowie, zrozumieć całość, musimy jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Przed wysiedleniami był proces, tak zwana była Intelligenzaktion. To znaczy wymordowanie tej części polskiej elity, która uznano, że będzie wroga i dlatego nie należało jej wysiedlać, wypędzać. I w tym czasie, czyli pod koniec roku 1939 i na początku roku 1940, na tak zwanych ziemiach wcielonych wymordowano kilkadziesiąt tysięcy elity przywódczej narodu polskiego. A równolegle przeprowadzono akcję masowego wypędzania Polaków z Pomorza, z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, z Górnego Śląska, z północnego Mazowsza do generalnego gubernatorstwa. I to były akcje wysiedleńcze, które miały realizować plan, o którym wprost mówił Adolf Hitler na początku października 1939 roku, kiedy dokonując podsumowania tak zwanej polskiej kampanii na forum Reichstagu, powiedział, że teraz rozpoczyna się okres radykalnej, etnicznej przebudowy Europy Środkowej i częścią tej przebudowy były te masowe wypędzania Polaków z ich ziem. Krótko o liczbach. Jak w tym okresie, jak te liczby się przedstawiały. Najwięcej osób wypędzono z tak zwanej Wartegau, czyli z Wielkopolski. Przeszło 600 tysięcy. Z Pomorza Gdańskiego wypędzono dobrze ponad 100 tysięcy osób. Ze Śląska prawie 100 tysięcy osób. Do tego trzeba dołożyć prawie 200 tysięcy Żydów, których bądź zamordowano na miejscu, bądź wysiedlono do generalnej guberni, to na liczbę Polaków zamieszkałą w tych ziemiach wcielonych, to była liczba około 10 milionów, daje liczbę przeszło 1 miliona, czyli można powiedzieć, że procesowi wypędzenia podlegało około kilkunastu procent polskiej populacji tych ziem. Tak, przypomnijmy, że były też te tak zwane wewnętrzne przesiedlenia, czy też wypędzenia. Polegało to na tym, że wypędzano, usuwano przemocą Polaków z reprezentacyjnych dzielnic, na przykład w centrum Poznania. Po prostu z dnia na dzień kazano opuszczać Polakom ich mieszkania w kamienicach, które zajmowali niemieccy urzędnicy, wojskowi czy cywilni. I w ten sposób, zwróćmy uwagę, bo mówimy o wypędzeniach, wysiedleniach, ale z tym związany był też mechanizm grabieży polskiej własności. No właśnie, bo my mówimy tutaj o tych setkach tysięcy wypędzonych, czyli mówimy o statystyce, ale powiedzmy kilka słów o tym, jak to się dokonywało. To się dokonywało nagle. To nie, te wypędzenia były wręcz z godziny na godzinę. Rodziny miały 15 minut, pół godziny i musiały
spakować tylko najbardziej potrzebne rzeczy, czyli bieliznę. Nie mogli brać żadnych rzeczy wartościowych, bo to miało zostać dla tych, którzy będą zasiedlali. No i w ciągu tych kilkudziesięciu minut po prostu to polegało na tym, że zabierano konkretnej rodzinie cały dobytek życiowy i puszczano ich dosłownie z torbami, no bo tam był nawet limit kilkunastu kilogramów na osobę i ci wypędzeni z tymi torbami zostali gnani bądź wysyłani do generalnej guberni. W zasadzie wysyłani w nieznane, bo nie każdy Polak z Wielkopolski miał krewnych, na przykład w Warszawie czy w innych miastach w generalnym gubernatorstwie, którzy mogliby go przyjąć, więc to było rzeczywiście, to był nieludzki proceder, ale też podkreślmy, że główna fala tych wypędzeń przypada na okres mniej więcej do połowy 1941 roku. To było związane z tym, że tabor kolejowy był potrzebny Niemcom, Wehrmachtowi, w związku z rozpoczęciem i przygotowaniami wcześniej do operacji Barbarossa, czyli agresji na Związek Sowiecki. I jeszcze był drugi powód, bo się okazało, że te całe wypędzanie Polaków jest z punktu widzenia gospodarczego kompletnie bezsensowne, ponieważ niszczy to jakby całą podstawę gospodarki na tych ziemiach, czyli de facto te wysiedlanie było jakby kontraproduktywne, niezgodne z tym głównym celem III Rzeszy, jakim miał być wysiłek zbrojny. No w tym kontekście nasuwa się taka analogia w związku z tym prymatem ideologii, nawet nad interesami samych okupantów, analogia z tym, co działo się na Zamojszczyźnie, gdzie wypędzano Polaków z myślą o tym, żeby robić tutaj pilotażowy program osiedleńczy, tylko okazało się, że nie było kim zasiedlać, bo nie było tych Niemców chętnych czy dostępnych nawet do osiedlania i tutaj podobnie. Tak, ale na przykład w wielu wspomnieniach, bo to o tym też musimy pamiętać, że tam na ścianę, jak to dzisiaj nazywamy wschodnią, również wysyłano tutaj tych wypędzonych pod Zamość. Mamy wiele takich wspomnień i ci ludzie byli potem po raz drugi wypędzani, że byli tacy Polacy, którzy najpierw zostali wypędzeni z Wielkopolski, a potem na Zamojszczyznę, a potem z Zamojszczyzny dalej do Polski centralnej. Na koniec warto też przypomnieć i podkreślić tą sekwencję wydarzeń, o której tutaj mówiliśmy, bo używamy także w naszej rozmowie słowa wypędzenie. Otóż to wypędzenie czy wypędzanie ludności cywilnej z jej rodzinnej stron zazwyczaj kojarzy się z Niemcami usuwanymi z tak zwanych ziem zachodnich i północnych po 1945 roku, ale to nie był początek, to był koniec procesu, który został rozpoczęty przez władze niemieckie w 1939. I jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, bo mówiliśmy o całym procesie jakby zasiedlania, tak, bo musimy jeszcze o tym wspomnieć. Ty już zwróciłeś na to uwagę, że bardzo szybko okazało się, że na miejsce tych wysiedlonych Polaków nie ma wielu chętnych Niemców. Również z tego względu, że na przykład Niemcy z Rzeszy, którzy mogliby tutaj dostać gospodarstwo, po takich wypędzonych mogli dostać całe gospodarstwo, też się tutaj nie pchali i Niemcy niechętnie też się sami przesiedlali. Ale jeszcze, żeby zobrazować całościowo ten proces i ten cały projekt hitlerowski, musimy powiedzieć o zniemczaniu tak zwanych Polaków, którzy mieli niemieckie pochodzenie i o tak zwanych Volkslistach. To szczególnie było tu akurat w Poznańskiem czy w Wielkopolsce. Greiser tylko 2% ludności polskiej umieścił na Volkslistach, ale w takich miejscach jak Pomorze Gdańskie czy na Śląsku, to tam prawie było około 40% wpisywanych na te listy. I bardzo często było też tak, na Pomorzu chociażby Gdańskim, że wpisywano
bez wiedzy samych zainteresowanych. Im mniej Niemców było chętnych do umacniania Niemczyzny na wschodzie, tym więcej kategorii tych tak zwanych Volkslist w czasie wojny powstawało, co też było pośrednim dowodem na klęskę tej ideologicznie motywowanej polityki zagłady Polski.